Witam cieplutko wszystkich, którzy dzielą ze mną pasję szydełkowania. Zapraszam Was dzisiaj do wykonania ze mną takiej mini bombeczki. Jest ona malutka, jej średnica to zaledwie 6 cm. I chyba dlatego, że jest taka mała, posiada swój niepowtarzalny urok. Wykonałam ją wykorzystując motyw, który znajduje się w książce 220 splotów szydełkowych. Jeśli Wam się taka właśnie bombeczka podoba, to zapraszam do szydełkowania razem ze mną. Robótkę rozpoczynam od zrobienia pętelki i 6 oczek łańcuszka. Zamykam okrążenie, wbijam się oczkiem ścisłym w pierwsze oczko łańcuszka. Na tym kółeczku teraz będę robiła 16 słupków. Jednocześnie będę wrabiała tę niteczkę. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Ma być ich wszystkich 16. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka oczkiem ścisłym. Teraz robię 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nabieram nitkę na szydełko. W tym samym słupku robię jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzę do trzeciego słupka. Jeden słupek omijam. Nabieram nitkę na szydełko. Ten drugi słupek omijam. Wbijam się w trzeci słupek i robię słupek. 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz w ten sam słupek wbijam się, robię słupek. Robię oczko łańcuszka, nabieram nitkę na szydełko, omijam znów następny, wbijam się w jeszcze kolejny, wbijam się teraz co drugi słupek. Robię słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz w ten sam słupek wbijam się i robię jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka, następny słupek omijam się, jeszcze następny wbijam się i robię słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz to samo miejsce słupek. Wychodzą mi takie motywy, będzie ich w sumie 8. Za tym ostatnim, 8 motywem robię jeszcze oczko łańcuszka i wbijam się w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka. Robię oczko ścisłe. Oczkiem ścisłym przechodzę na ten łańcuszek i robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze to samo miejsce, 2 słupki. Teraz robię oczko łańcuszka, przechodzę do tego następnego motywu, to jest taka fałka, tu gdzie były te 2 oczka łańcuszka, wbijam się
pod łańcuszek i robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, jeszcze raz 2 słupki i oczko łańcuszka. Następnie przechodzę do następnego motywu, robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki i między motywami znów oczko łańcuszka. Do następnego motywu przechodzę 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. I tak całe okrążenie będzie wyglądało. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, wykonuję oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkami ścisłymi na ten łańcuszek i będę robiła po 7 słupków. 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, drugi, trzeci, szósty i 7. Teraz tutaj między tymi motywami było jedno oczko łańcuszka, robię tutaj półsłupek i przechodzę między te słupki, tutaj gdzie były 2 oczka łańcuszka, znów robię 7 słupków. Na tym jednym oczku łańcuszka robię półsłupek. Znów przechodzę na ten łańcuszek, gdzie były 2 oczka. Robię 7 słupków. I na tym jednym oczku łańcuszka robię półsłupek. I tak będzie wyglądać całe okrążenie. Robię jeszcze ostatni półsłupek i wbijam się w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka i jedna pierwsza część bombki jest już gotowa. Jeszcze wrobię niteczkę, żeby nam się nie pruła. Odcinam. I tak wygląda pierwsza część bombki. Teraz proszę sobie zrobić identyczną drugą, tylko proszę zrobić do tego okrążenia, gdzie były 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki w jednym motywie, bo tutaj będziemy łączyć. Mam już ostatni motyw, zrobiłam jeszcze oczko łańcuszka i zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz przechodzę
oczkiem ścisłym na tą poprzeczkę, gdzie były 2 oczka łańcuszka i najpierw zrobię 4 słupki. 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi, trzeci i czwarty. Teraz biorę tę pierwszą część, przykładam i na obojętnie którym motywie szukam 4 oczka łańcuszka. Z tego ostatniego rzędu mam 1, 2, 3 i 4. Wbijam się w 4 słupek, robię oczko ścisłe. To tam sobie teraz palcami przesuwam do tyłu i dalej jeszcze tutaj na tym łańcuszku robię 3 słupki. Raz, 2 i 3. I na tym jednym oczku łańcuszka robię półsłupek, tak jak to było w tej pierwszej części. Znów przechodzę do tego motywu następnego i na 2 oczkach łańcuszka robię najpierw 4 słupki, 3 i 4, łapię tę pierwszą część i odliczam 4 słupek. 1, 2, 3, 4. Wbijam się w ten 4 słupek, przeciągam nitkę, robię oczko ścisłe i jeszcze robię 3 słupki. I na oczku łańcuszka robię półsłupek. Jeszcze raz, bo mi coś uciekło. I tak to będzie łączone. Znów przechodzę na ten motyw i robię 4 słupki. Teraz z tej pierwszej części przechodzę też na ten trzeci motyw i odliczam 4 słupek. 1, 2, 3 i 4. I wbijam się w 4 słupek, nabieram nitkę, przeciągam. I jeszcze robię 3 słupki. 1, 2, 3 i na tym jednym słupku robię półsłupek. I tak w ten sposób nasza bombka będzie połączona. Te 2 części bombki będą połączone. I tak całe okrążenie. Robię ostatni półsłupek tutaj na tym oczku łańcuszka. Wbijam się oczkiem ścisłym w 3 oczko łańcuszka, który zastępował pierwszy słupek i nasza bombka jest gotowa. Odcinam nitkę. Jeszcze robię niteczkę. I tak się teraz prezentuje nasza bombka. Będzie to taka mini bombka. Wydaje mi się, że
Jej średnica to będzie też około 6 cm. Teraz ją będę krochmalić w łódze z dodatkiem pikolu i będę suszyć na balonie. Malutka bombka jest już gotowa, usztywniona. Można tutaj jeszcze jakąś kokardkę dołożyć. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna i super będzie wyglądać na choince. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję, komentarze i lajki i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia.